Cześć, witajcie na kanale Twój Kosmetolog. Cieszę się, że jesteście ze mną. A dzisiaj kolejny film, taki pełny, dłuższy film o kwasach. Bardzo chciałam nagrać ten film, ponieważ październik w pełni, jesień w pełni, więc jest to idealny czas na wprowadzenie kwasów do swojej takiej codziennej pielęgnacji, jak również poddanie się zabiegom w gabinetach kosmetycznych, właśnie jeżeli chodzi o eksfoliację kwasami. Tych kwasów obecnie mamy naprawdę bardzo dużo do wyboru, dlatego chciałam troszeczkę je podzielić i dzisiaj zajmiemy się tylko kwasami owocowymi, czyli kwasami AHA. Tak one są w skrócie nazywane. Za chwilę Wam wytłumaczę dlaczego i w ogóle jakie kwasy do tej grupy się oczywiście zaliczają. Przy okazji dowiecie się oczywiście, jak dobrać konkretny kwas pod dany problem, czy potrzebę skórną, czy pod dany typ cery. Na pewno też dowiecie się w ogóle, jak zacząć tą przygodę z kwasami w takiej naszej codziennej pielęgnacji, no i czym oczywiście różnią się te kwasy gabinetowe od tych wszystkich peelingów kwasowych, czy tych produktów z kwasami w kosmetykach takich ogólnodostępnych, ponieważ różnice są ogromne. Wytłumaczę też Wam w ogóle, na czym polega w ogóle moc kwasów, czy w ogóle ich działanie, dlaczego jest tak, że jeden działa mocniej, drugi działa słabiej, na przykład mają te same stężenia, a mimo to działanie zupełnie inne. Dlatego o tym wszystkim dzisiaj właśnie Wam opowiem. A jeśli jeszcze nie subskrybujecie mojego kanału, no to koniecznie to zróbcie, nie przegapicie wtedy nowości. Dzisiaj zajmiemy się kwasami owocowymi, natomiast w następnych filmach chciałabym poruszać temat na przykład kwasów BHA, czyli kwasu salicylowego, też bardzo popularny kwas, ale również inne kwasy są również dostępne, jak na przykład polihydroksylowy, jak kwas laktobionowy, gluconolakton, kwas azeleinowy i wiele innych. Dlatego też te filmy troszeczkę porozdzielam, żeby było łatwiej znaleźć te informacje i żeby nie było zbyt dużo informacji w jednym filmie. Zacznijmy w ogóle od tego, od czego wzięła się ta nazwa kwasy AHA, ponieważ bardzo często możemy znaleźć tą nazwę w różnego rodzaju kosmetykach, takich właśnie ogólnodostępnych i mamy tam napisane, że kwasy AHA. Co to tak naprawdę oznacza? Kwasy AHA, ta nazwa wzięła się tak naprawdę od alfa-hydroksykwasów, czyli grupy kwasów, które mają określoną budowę chemiczną i rzeczywiście one są zaliczane do kwasów owocowych, dlatego te nazwy są jakby używane zamiennie, natomiast trzeba też pamiętać o tym, że są pewne wyjątki i są kwasy, które są zaliczane do kwasów owocowych, a nie są alfa-hydroksykwasami. Także tutaj jest też taka troszeczkę może mała nieścisłość niekiedy, ale tak naprawdę ważne jest to, czym te kwasy owocowe są i jakie pełnią funkcje. To one tak naprawdę są najpopularniejsze w naszej ówczesnej kosmetologii. One działają najbardziej tak drażniąco, ale jednocześnie też najmocniej na naszą skórę. Mają najmocniejszy taki potencjał też złuszczający, ale również bardzo dobrze nawilżają czy rozjaśniają. Także tutaj spektrum zastosowania jest naprawdę bardzo duże. Wracając jeszcze do tych alfa-hydroksykwasów, bo od tego ta nazwa kwasy AHA właśnie powstała, to są po prostu kwasy, które mają dwie grupy funkcyjne. Grupę hydroksylową i karboksylową, więc tutaj troszeczkę chemii na wstępie. I alfa-hydroksykwasy to są inaczej monohydroksykwasy, mają tylko jedną grupę funkcyjną, ale na pewno też słyszeliście taką nazwę jak polihydroksykwasy. Do nich należy na przykład kwas laktobionowy, gluconolakton, czyli te bardzo delikatne kwasy i one już mają więcej tych grup OH, czyli tych grup hydroksylowych. Natomiast dzisiaj zajmiemy się tymi kwasami owocowymi, czyli bardziej z tych grup alfa. Mamy też beta i do nich należy właśnie kwas salicylowy, też bardzo popularny, ale o nim też będę mówić później, tak jak już wcześniej wspominałam. Wracając w ogóle do tych alfa-hydroksykwasów, to są kwasy, które są rozpuszczalne w wodzie, więc to też jest bardzo istotne i tak jak wspomniałam wcześniej, są najpopularniejsze, są używane naprawdę w przeróżnych kosmetykach, są używane zarówno w tonikach, w jakichś oczyszczających żelach do twarzy, w piankach, również w jakichś preparatach, na przykład do stóp. Są używane również oczywiście w kremach, czy w serach, w takim troszkę większym stężeniu, czy o niższym pH, w takich właśnie peelingach kwasowych, więc no naprawdę w wielu kosmetykach te kwasy możemy oczywiście znaleźć. Mamy różne tutaj stężenia, różne pH, tak jak wspomniałam, różny rodzaj kwasów, różne konfiguracje i to wszystko wpływa na moc i działanie danego kwasu. Zaraz Wam to troszeczkę szerzej omówię.
Ale jeszcze wracając w ogóle do działania tych alfa-hydroksykwasów czy kwasów owocowych, to są kwasy, które mają za zadanie również eksfoliować, czyli działać keratolitycznie, czyli złuszczająco. Na czym to polega? Te kwasy owocowe mają takie działanie metaboliczne, co oznacza, że zmieniają metabolizm komórek, a tym samym to powoduje ich złuszczanie i odnowę naskórkową. Więc w ten sposób działają. Nie wszystkie kwasy działają w sposób taki właśnie metaboliczny. Dodatkowo, co to w ogóle oznacza to złuszczanie? To oznacza nic innego, jak po prostu zerwanie czy poluzowanie tych połączeń międzykomórkowych w warstwie rogowej, a między cementem międzykomórkowym. I to powoduje właśnie złuszczanie, tym samym powoduje to większą jakby wchłanialność tych składników aktywnych, które podajemy skórze, czy wchłanialność wody, więc łatwiej przeniknąć wodzie czy innym substancjom pożądanym do naszej skóry. Więc ta eksfoliacja, w ogóle złuszczanie jest właśnie po to też nam potrzebne, nie tylko po to, żeby ta skóra się odnowiła, była gładka, jaśniejsza, ale też właśnie po to, żeby te substancje wniknęły czynne nam po prostu lepiej. Jeżeli chodzi o działanie kwasów takich, które stosujemy czy w gabinecie kosmetycznym, czy tak w takiej naszej codziennej pielęgnacji, to tak naprawdę jest bardzo ważne, jak wiecie, pewnie stężenie. Takie niższe stężenia to mają takie działanie bardziej nawilżające, takie wzmacniające, wygładzające tą skórę, a wyższe stężenia już idą bardziej w kierunku tego złuszczania. I przy wyższych stężeniach rzeczywiście jest możliwe większe złuszczanie i głównie jest to zarezerwowane dla gabinetów kosmetycznych. W ogóle jeżeli mówimy o takim złuszczaniu, to tutaj mówimy o bardzo powierzchownym albo powierzchownym, czyli tylko w obrębie naskórka. Ten bardzo powierzchowny peeling to tak naprawdę dotyczy tylko warstwy w zasadzie rogowej, a ten już powierzchowny dotyczy prawie całego naskórka. Natomiast nie mówimy o tych bardzo głębokich, średnio głębokich, bo to są już peelingi medyczne i zarezerwowane dla lekarzy. Natomiast nawet i w tych powierzchownych czy bardzo powierzchownych również nieumiejętny wykonany zabieg, czy w ogóle nieumiejętność posługiwania się kwasami również może spowodować jakieś powikłania, więc warto po prostu co nieco więcej wiedzieć o kwasach, jak dobre do swojej skóry, aby nie zrobić sobie krzywdy. No i oczywiście przestroga, nigdy, ale przenigdy nie róbcie kwasów na własną rękę. Mówię już o wyższych stężeniach, czyli o kwasach, które są dostępne, powinny być tylko i wyłącznie dostępne dla gabinetów po prostu kosmetycznych. Nie ma opcji, żebyście wykonywali to w domu, bo naprawdę to nie jest takie proste. Nie mówiąc o tym, że trzeba wiedzieć w ogóle, jak cała procedura wygląda, to trzeba też wiedzieć, jak ten kwas rzeczywiście dobrać, ile czasu trzymać na skórze, poznać dobrze tą skórę i mieć doświadczenie, bo kwas potrafi naprawdę zaskoczyć i niekiedy nawet w jakichś warunkach oczywistych, kiedy wiemy, jak powinna się skóra zachować, może czasami dojść do jakichś dziwnych reakcji, więc naprawdę nie bawmy się tutaj w profesjonalistów, jeżeli nimi nie jesteśmy. To taka przestroga, bo wiem, że niektórzy próbują na własną rękę takie rzeczy robić. Nie, dla nas, dla konsumentów są przeznaczone peelingi takie po prostu do przeznaczenia takiego właśnie ogólnego, w takiej pielęgnacji codziennej trochę tego jest i już naprawdę są całkiem nawet mocne, bym powiedziała, niektóre te peelingi i wystarczą. Jeżeli chcemy już przejść taką kurację, potrzebujemy większego złuszczenia czy rozjaśnienia skóry, udajmy się po prostu do profesjonalisty, który ten kwas dla nas dobierze. Jeżeli chodzi właśnie o moc kwasu, to mamy taki znaczek pKa i on oznacza właśnie moc kwasu, ale niekiedy dany kwas może mieć teoretycznie większą moc, ale tak potencjalnie tak naprawdę jest słabszy dla naszej skóry z tego względu, że ma na przykład zbyt dużą cząsteczkę i nie działa tak agresywnie, tak mocno nie przenika do naszej skóry. A są kwasy, które mają bardzo malutką cząsteczkę i one działają po prostu bardziej agresywnie i drażniąco na naszą skórę, więc to też jest taki parametr, ale ponadto oczywiście patrzymy na stężenie, bo im wyższe stężenie procentowe, tym kwas jest mocniejszy. Ale nie tylko, bo dużo jeszcze ważniejszą kwestią jest
kwestia pH. pH kwasu, jak wiemy, kwasy mają te niskie pH i im niższe pH, tym kwas jest mocniejszy. I tutaj taki przykład, te kosmetyki do takiego ogólnego dostępu mają pH coś w okolicach 3,5, 4, różnie to bywa, ale generalnie dużo wyżej niż te kwasy typowo używane w gabinetach. Te kwasy gabinetowe mają na przykład pH 1,5, więc jest różnica naprawdę, uwierzcie mi, bardzo, bardzo duża i tutaj taki kwas zdecydowanie inaczej działa, w inny sposób, inaczej czasowo niż taki peeling kwasowy dostępny dla każdego konsumenta. Więc te pH jest też bardzo ważne, ale oczywiście też rodzaj skóry, typ cery, no bo skóra wrażliwa będzie potrzebowała innego czasu, inaczej zareaguje niż skóra na przykład gruba czy tłusta. No i właśnie ten czas. Im dłużej kwas jest na skórze, tym może mocniej na nią zadziałać. Dlatego te wszystkie parametry są bardzo istotne do tego, żeby stwierdzić, czy ten kwas mocniej czy słabiej na nas zadziała. Ale nie tylko, ponieważ oczywiście są też takie trochę bardziej profesjonalne parametry, o których tylko pokrótce wspomnę, jak na przykład forma kwasu, jakieś składniki dodatkowe, składniki pomocnicze. Też pamiętajmy, że takie składniki nawet jak alkohol, glikole, one jeszcze wzmacniają penetrację i wchłanianie, więc wtedy ten kwas też może zadziałać mocniej. Dodatkowa taka forma kwasu, na przykład czy to jest roztwór wodny, czy żel. Żel działa słabiej. Ten kwas wtedy po prostu działa tak stopniowo, a nie tak mocno od razu, jak w formie takiej wodnej. Ponadto jeszcze ma tutaj wpływ na przykład forma galenowa, nośnik, rodzaj, czy postać kwasu. Na przykład mam tu na myśli, czy to jest wolna postać, czy na przykład zbuforowana, więc to są już takie troszeczkę bardziej profesjonalne parametry, ale też nie bez znaczenia i to wszystko wpływa tak naprawdę na moc i działanie naszego kwasu, więc warto o tym wiedzieć tak ogólnie, że z kwasami nie ma żartów i naprawdę trzeba się na nich znać, jeżeli mówimy już o takich już większych parametrach, mniejszym pH czy większym stężeniu kwasu. Jeżeli decydujemy się na taką kurację kwasami, eksfoliację kwasami w gabinecie kosmetycznym, ponieważ na przykład mamy przebarwienia, mamy nierówny koloryt cery, mamy jakieś przebarwienia pozapalne, po zmianach trądzikowych i tym podobne, mamy po prostu większe problemy, czy po prostu chcemy zrobić sobie taką kurację odświeżającą, również taką anti-aging, żeby ta skóra się zregenerowała, teraz jest na to bardzo dobry moment po lecie, no to jak najbardziej warto na taką kurację się udać. Ona trwa oczywiście różnie i specjalista ją dobiera, natomiast na pewno musi to być kilka zabiegów, nawet 8, czasami nawet i 10, w zależności jakie mamy te problemy skórne, czy potrzebujemy tylko delikatnego odświeżenia, no to też to wszystko zależy, ale rzeczywiście w odpowiednich odstępach czasu należałoby tych zabiegów zrobić kilka. W tym czasie bardzo się pilnujemy, nie wolno się absolutnie opalać, trzeba stosować cały czas ochronę mocną przeciwsłoneczną, mimo tego, że jest jesień, to mimo to pamiętajcie o tym, nie używać jakichś innych drażniących substancji przez ten czas, więc tych zaleceń troszeczkę jest. Jeżeli chodzi o przerwy między zabiegami, też jest to różnie, ale minimum jest to tydzień, najczęściej 10 dni, a czasem nawet i 2 tygodnie, w zależności co my na tą twarz użyjemy. No i trzymamy się zaleceń specjalisty na pewno, ponieważ ta skóra będzie się regenerować i na pewno będzie się mocniej regenerować niż przy tych delikatnych peelingach kwasowych, które użyjemy jakby na co dzień w zaciszu domowym. Pamiętajmy też o takich zaleceniach, żeby jeśli powstaną właśnie jakieś suche skórki, ta skóra zacznie schodzić, żeby jej nie odrywać, nie zdrapywać jakichś strubków i tym podobne, w ogóle tej buzi nie ruszać, pamiętać o higienie skóry i tak dalej. Więc trochę tych zaleceń na pewno otrzymacie, trzymajcie się tego, bo naprawdę tutaj nie ma żartów. Natomiast oczywiście każdy kwas działa też inaczej i nie zawsze też jest tak, że to złuszczenie jest takie widoczne. Niekiedy tylko jest ono na poziomie komórkowym, więc to nie oznacza, że w ogóle kwas nie działa. Więc też pamiętajcie o tym. Wszystko zależy właśnie, jaki kwas zostanie dla Was dobrany. Jeszcze z takich dodatkowych informacji, to co chciałam powiedzieć, to również pamiętajcie o tym, żeby się do takich kwasów w gabinecie przygotować i pewnie też Wam to zostanie powiedziane. Warto, żeby wcześniej, na 2 tygodnie przed, użyć jakiś preparat, który ma jakąś zawartość kwasu. Oczywiście to jest kilka procent, czy to może być jakiś tonik, czy jakiś żel, czy krem, coś co w swoim składzie ma
po prostu kwas, żeby tą skórę troszeczkę przyzwyczaić, żeby nie miała takiego szoku i żeby ten zabieg też łatwiej, przyjemniej przebiegł, więc o tym warto też pamiętać. Pamiętajmy również o odprawie UV pielęgnacji, a w ogóle po takiej kuracji kwasami. Na pewno kwasy lubią się z humektantami czy z emolientami, czyli substancjami, które nas nawilżają, natłuszczają, więc na pewno jakiś krem, na przykład ceramidowy na wieczór jest jak najbardziej wskazany, żeby odbudować tą barierę hydrolipidową. Ta skóra teraz potrzebuje dużo pić, że tak powiem, więc na pewno wszelkie składniki nawilżające są właśnie na tak. No i też jakieś takie substancje dodatkowo łagodzące, jak jakiś na przykład pantenol, które dodatkowo wzmocnią tą regenerację naszej skóry. Więc warto tutaj po prostu o tym pamiętać, że z tym skóra po kwasach się lubi. Natomiast są składniki, z którymi się nie lubi. Na pewno nie łączmy tego z retinolem, generalnie z retinoidami. To może być już za mocne kombo, więc zdecydowanie nie róbmy tego i odstawmy wszelkie tego typu kremy, jeżeli używamy, robimy taką kurację sobie właśnie kwasami, czy zdecydowaliśmy się w ogóle na używanie kosmetyków z większą ilością kwasów, czy o wyższym stężeniu. Nie łączmy tego, po prostu stosujmy sobie to zamiennie. Natomiast jeżeli chodzi o niacynamid, bo też tutaj są różne informacje, również nie łączymy, ale z tego względu, żeby po prostu ten niacynamid zadziałał. One działają w innym pH zupełnie, więc nie, tutaj zdecydowanie tego nie łączymy, ale to nie oznacza, że wcale, ponieważ możemy niacynamid na przykład użyć rano, a preparat z kwasem na wieczór, więc to też nie jest powiedziane, że wcale. Tak samo kwas askorbinowy, tutaj mamy akurat podobne pH, natomiast właśnie może być zbyt mocna reakcja, zbyt może podrażnić ona skórę, takie połączenie, więc po prostu też stosujmy sobie to ewentualnie zamiennie, a nie razem. Oczywiście podczas takiej kuracji kwasami, czy w ogóle jeśli stosujemy też preparaty z kwasami, a widzimy, że nasza skóra jest dosyć delikatna, no to też unikajmy jakichś sztucznych barwników, konserwantów, takich rzeczy, które dodatkowo w kosmetykach mogą nas po prostu podrażniać. Więc traktujmy wtedy tą skórę nieco łagodniej i delikatniej. Jeżeli chodzi o przeciwwskazania do kwasów, to jeżeli chodzi o te gabinetowe, no to trochę ich jest, jak na przykład różnego rodzaju infekcje bakteryjne, wirusowe, opryszczka bardzo popularna, jakieś aktywne formy trądziku, nowotwory, jakieś ujetokowe zapalenie skóry, czy łuszczyca w miejscu, tam gdzie ten zabieg wykonujemy. Wiele jest tych przeciwwskazań. Ciąża generalnie też nie jest wskazana, jeżeli chodzi o eksfoliację kwasami, zwłaszcza jeżeli chodzi o kwasy owocowe właśnie. Laktacja, karmienie, chyba że tak jak wspominałam w moim filmie właśnie o ciąży i karmieniu, zabiegach i kosmetykach dozwolonych, jak i nie. No to jeżeli mamy już taką ustabilizowaną laktację, wszystko jest w porządku, dłuższy czas karmimy, to możemy jakieś takie delikatniejsze kwasy się pokusić. Ale generalnie trochę przeciwwskazań na pewno jest i specjalista Wam o tym powie, trzeba się do tego też przygotować. Natomiast jeżeli chodzi o stosowanie, no i w ogóle nie stosujemy też kwasów owocowych latem. Wyjątkiem może być tutaj kwas migdałowy, ja później o tym wspomnę, natomiast też trzeba uważać, on jedyny nie uwrażliwia tak na słońce, ale pozostałe kwasy owocowe uwrażliwiają na słońce, więc po prostu możemy się poparzyć, możemy mieć podrażnioną jeszcze bardziej skórę, może się słabo regenerować, no i co najważniejsze, mogą oczywiście powstać przebarwienia, więc to, o czym nie wspomniałam, a jest w ogóle bardzo, bardzo ważne, to używajcie filtrów przeciwsłonecznych i po kwasach, i w trakcie używania całorocznego nawet tych substancji, kosmetyków z kwasami, to po prostu cały czas używajcie filtrów przeciwsłonecznych, żeby zapobiec właśnie przebarwieniom. To jest bardzo ważne, a po kuracji takiej gabinetowej, no to już w ogóle trzeba się tego bardzo trzymać. Więc właśnie wracając do tych przeciwwskazań, gabinetowe kwasy, no to zdecydowanie tutaj jest tego trochę i trzeba się tutaj trzymać wytycznych specjalisty. Natomiast jeżeli chodzi o stosowanie kwasów w kosmetykach, gdzie to jest zaledwie kilka procent, często jest to maksymalnie do 10%, bo często wtedy mają takie działanie nawilżające, no to wtedy generalnie możemy nawet taką kurację, to złe słowo, ale taką pielęgnację z kwasami stosować nawet cały rok. Pod warunkiem, że oczywiście chronimy się też filtrami przeciwsłonecznymi.
Natomiast jeżeli chcemy użyć już jakichś troszeczkę takich tych właśnie peelingów kwasowych, gdzie mamy troszeczkę wyższe stężenia, czy jakieś połączenia różnych kwasów, no to wtedy na pewno bym uważała na okres ciąży, na okres takiej wczesnej laktacji, czy przy właśnie jakichś takich infekcjach i tym podobne, no wtedy generalnie rezygnujemy z takimi rzeczami, z takich rzeczy. Natomiast jeżeli mamy na przykład tylko tonik z jakimś tam, nie wiem, 2% kwasu migdałowego, no to też to jest zupełnie co innego i możemy coś takiego z reguły stosować. Oczywiście, jeżeli chodzi o okres ciąży, no to wszystko konsultacja z lekarzem, ale w pozostałych przypadkach nie ma aż tylu przeciwwskazań, no bo jednak te kwasy w kosmetykach są dużo delikatniejsze. I tutaj mamy niskie stężenia, mamy dosyć wysokie pH, więc tutaj one też są dużo bezpieczniejsze. Natomiast nie zapominajmy też o tym, że co za dużo to niezdrowo i jeżeli będziemy stosować multum różnych produktów z kwasami i to jeszcze z takimi troszeczkę wyższymi parametrami, no to również możemy jakby mieć taki skutek odwrotny od zamierzonego, ponieważ ta skóra może być na przykład nadmiernie właśnie odwrotnie, przesuszona, może być nadmiernie podrażniona, może wystąpić jakiś wysyp z podrażnienia. Te zmiany nasze jakieś trądzikowe zamiast się załagodzić, to mogą się jeszcze bardziej zaostrzyć. Możemy zaburzyć pH naszej skóry. Więc pamiętajcie też o tym, że nie możemy przesadzić i czasami są takie całe serie pielęgnacyjne, gdzie mamy, nie wiem, na przykład tonik, płyn do mycia, krem i wszystko tam ma jakąś zawartość kwasów i to jest w porządku, możemy sobie to nawet całorocznie stosować. Natomiast to muszą być bardzo malutkie stężenia, musi to być specjalnie dobrane, więc też czytajcie etykiety, czytajcie, co producent zaleca. Natomiast jeżeli chodzi o to, gdybyśmy używali wszystkie niemalże swoje produkty pielęgnacyjne z kwasami, tylko i wyłącznie, i to byłyby takie troszkę wyższe też stężenia, no to mogłoby być za dużo. Musicie po prostu obserwować swoją skórę, zobaczyć, co jej służy, co nie. Jeżeli zauważycie właśnie takie objawy jakiegoś wysypu z podrażnienia, jakiegoś takiego podrażnienia, przesuszenia nadmiernego, ściągnięcia, no to zaprzestańcie. Po prostu, no tak jak wspomniałam, nie można przesadzić w żadną ze stron, więc to też nie jest dobre. Natomiast mówię, jakieś takie delikatne serie, gdzie mamy po kilka procent, no to wtedy powinno być wszystko w porządku. Mamy też właśnie takie peelingi kwasowe, gdzie mamy troszeczkę wyższe stężenie kwasów. No to oczywiście je używamy raz na jakiś czas. Producent często zaleca raz, 2 razy w tygodniu. Ja bym zaczęła na pewno raz w tygodniu. Myślę, że peeling raz w tygodniu to już jest naprawdę wystarczająco. I bardzo często to mamy na przykład stężenie takie 30% kwasów. Aha, nie oznacza to, że to jest aż 30%, bo to byłoby całkiem sporo, przyznaję, ale to jest porozdzielane, bo tam jest często wiele kwasów różnych i na przykład jest kwas glikolowy, ma tyle i tyle procent, migdałowy i jakiś tam jeszcze. I one jakby łącznie mają tyle, natomiast w rzeczywistości często to jest tak maksymalnie, z tego co widziałam, do 10%. Więc mimo to, że to są bezpieczne stężenia i te pH też w tych kosmetykach ogólnodostępnych jest bezpieczniejsze, no to też można sobie oczywiście zrobić krzywdę i się podrażnić. Dlatego też uwaga z tym i na pewno warto sobie na jakimś mniejszym, na przykład skrawku skóry zrobić taką próbę, jak w ogóle nasza skóra zareaguje, jeżeli wcześniej takiego peelingu nie robiliśmy. Jeżeli też używamy jakichś ser, które mają troszeczkę wyższe stężenie właśnie kwasów, to też zalecałabym zrobić sobie przerwę co jakiś czas, nie stosować tego cały czas, ale na przykład zrobić sobie taką kurację, później zrobić sobie na przykład, nie wiem, miesięczną przerwę i później za jakiś czas do tego wrócić. No dobrze, a teraz jakie w ogóle mamy rodzaje kwasów owocowych, ponieważ mamy ich trochę i na pewno te nazwy już gdzieś tam słyszeliście. Zacznijmy sobie od takiego w ogóle najpopularniejszego, takiego kwasu, który kojarzy w ogóle się pierwsze co z kwasami owocowymi, a mianowicie mam na myśli kwas glikolowy. I kwas glikolowy jest to kwas, który jest najbardziej taki właśnie kojarzony z kwasami AHA, ale też taki, który jest bardzo taki drażniący i może zadziałać dosyć agresywnie na skórę, zwłaszcza jeśli mamy skórę wrażliwą czy nieprzygotowaną do tego typu kuracji. Kwas glikolowy jest ogólnie, znajduje się m.in. w trzcinie cukrowej, ale także w jabłkach, winogronach czy w agreście, więc to nie jest tak, że tylko trzcina cukrowa, bo najczęściej ona się właśnie z tym kwasem glikolowym kojarzy.
No i kwas glikolowy przede wszystkim właśnie działa tak odmładzająco, anti-aging, ponieważ on pobudza fibroblasty do syntezy kolagenu, ale także zwiększa ilość mukopolisacharydów w skórze, czyli wspomaga tym samym nawilżenie, więc działa bardzo fajnie też nawilżająco do skór takich właśnie suchych, dojrzałych. No to kwas glikolowy to jest pierwsze, co nam się kojarzy, ale oczywiście również działa troszeczkę ściągająco, natomiast bardziej bym tutaj poszła w taki anti-aging, skóry dojrzałe, skóry suche, ale też skóry takie dosyć odporne, nie takie bardzo wrażliwe, ponieważ kwas glikolowy trzeba pamiętać, że ma bardzo małą cząsteczkę, więc bardzo szybko, mocno wnika do skóry i ma dosyć dużą moc działania. Oczywiście w takich niższych stężeniach, gdzieś tak do 10% będzie działał głównie nawilżająco, ale w tych wyższych stężeniach już będzie typowo eksfoliująco, czyli po prostu będzie działał złuszczająco. Również działa oczywiście rozjaśniająco, także tych zastosowań ma tak naprawdę bardzo, bardzo wiele. Innym kwasem, który również jest alfa-hydroksykwasem, czyli właśnie tym kwasem owocowym AHA, to jest kwas mlekowy. Kwas mlekowy działa troszkę delikatnie od kwasu glikolowego, nie jest on tak agresywny, ponieważ ma większą cząsteczkę i kwas mlekowy przede wszystkim powinien kojarzyć nam się z nawilżeniem. Kwas mlekowy w ogóle jest jako taki nasz naturalny składnik nawilżający, jest jednym z tych naturalnym składnikiem nawilżającym skóry, więc on już pierwsze co powinien się z tym nawilżeniem nam kojarzyć, więc na pewno do skór takich również dojrzałych, ale suchych. Jeżeli chcemy dodać takiego blasku naszej cerze, odświeżyć ją, rozjaśnić, jeżeli też potrzebujemy delikatnego ściągnięcia, ponieważ też tak właśnie działa dla skór z kolei tłustych, czyli takich właśnie troszeczkę problematycznych. Działa też trochę tak przeciwbakteryjnie, więc również ma takie działanie. Działa też troszeczkę tak przeciwzapalnie, działa też oczywiście keratolitycznie w tych wyższych stężeniach. No i znajduje się m.in. w kwaśnym mleku, w kiszonkach, ale też co ciekawe w pomidorach, w jabłkach czy nawet w piwie. Także trochę jest tych rzeczy, gdzie możemy ten kwas mlekowy znaleźć. W ogóle kwas mlekowy też nam się powinien kojarzyć z zakwasami, ponieważ podczas wysiłku fizycznego właśnie ten kwas mlekowy się wytwarza. Oprócz tego kwasu mlekowego i glikolowego mamy również trzeci taki popularny kwas migdałowy. I kwas migdałowy to jest taki ciekawy przypadek, ponieważ jest to hydroksykwas, ale aromatyczny, więc troszeczkę coś innego. On również rozpuszcza się w wodzie, ale zdecydowanie lepiej w alkoholu. Co ciekawe, on również działa na zasadzie metabolicznym, czyli że zmienia metabolizm komórek, dzięki temu one się złuszczają. I kwas migdałowy, pomimo tego, że nawet ma troszeczkę większą moc pod względem tego parametru pK od kwasu glikolowego, to ma zdecydowanie większą cząsteczkę, więc nie działa tak agresywnie i nie działa tak mocno jak kwas glikolowy. Jest dużo, dużo delikatniejszy. Kwas migdałowy też się różni tym, że on nie uwrażliwia tak na słońce. Dlatego też niektórzy nawet stosują go latem, ale ja mimo wszystko z tym bym uważała. I kwas migdałowy przy wyższych stężeniach też działa właśnie keratolitycznie, czyli złuszczająco, ale działa bardzo fajnie nawilżająco, bardzo fajnie też działa zwężająco na pory i właśnie też do tych cer tłustych również się nada. Ponadto też działa rozjaśniająco, więc wszelkie przebarwienia, jeżeli mamy problem z nierównościami, czy mamy taką szorstką skórę, no to zdecydowanie kwas migdałowy tutaj nam się przyda. Kwas migdałowy, jak możecie się domyślić, znajdziemy w gorzkich migdałach, ale także w pestkach, między innymi wiśni czy brzoskwini. Teraz wymienię Wam takie 4 kwasy, które są troszeczkę mniej popularne i one bardzo rzadko tak naprawdę można je spotkać jako taki produkt sam w sobie, tylko często są dodatkiem do innych kwasów, tych właśnie podstawowych, które jeszcze podkręcają ich działanie. Mianowicie mamy tutaj kwas jabłkowy, to również jest kwas AHA. Dodatkowo mamy kwas cytrynowy, mamy kwas shikimowy, ostatnio bardzo, bardzo popularny, zwłaszcza dla skór tłustych czy trądzikowych, ale też mamy kwas winowy, bardzo fajnie działa też anti-aging. Więc teraz zacznijmy od kwasu jabłkowego. Jest to kwas, który również jest właśnie kwasem owocowym i on występuje, jak możecie się domyślić, w jabłkach, ale nie tylko, również w agreście, w łodydze rabarbaru, w berberysie i tym podobne.
Jest to kwas, który właśnie często jest takim dodatkiem na podkręcenie właściwości innych kwasów. Sam w sobie całkiem ma fajną moc, natomiast rzadko występuje sam w sobie. I jest to kwas, który bardzo ładnie rozjaśnia naszą skórę, który działa też tak troszeczkę ściągająco, który dodatkowo też delikatnie złuszczy tą skórę, chociaż bardziej na takim poziomie komórkowym, nie widać takiego bardzo mocnego złuszczenia, ale już sam w sobie przede wszystkim bardzo ładnie rozjaśnia. Jeżeli chodzi o kwas cytrynowy, jest to kwas, który znajdziemy w soku z cytryny, ale również znajdziemy między innymi go w burakach, co ciekawe. I jest to kwas, który to jest taki wyjątek wśród kwasów owocowych, ale nadałby się również dla skóry naczyniowej, ponieważ on uszczelnia troszeczkę naczynia krwionośne i je wzmacnia. Więc to jest taka funkcja właśnie dla skór naczyniowych, czy właśnie takich też wrażliwych, w ogóle delikatnych. Ponadto jest to też kwas, który wspomaga syntezę witaminy A czy witaminy K. Jest to też kwas, który działa antybakteryjnie, więc również nada się dla skór takich problematycznych, trądzikowych. Też działa troszeczkę tak ściągająco i przede wszystkim rozjaśniająco, więc tutaj zdecydowana fajna funkcja na przebarwienia, czy to pozapalne, czy to zwykłe, takie posłoneczne. Jest to kwas, który, tak jak wspomniałam wcześniej, jako dodatek do innych kwasów bardzo często występuje, często też w różnych kosmetykach do wyrównania naszego pH skóry. Następny kwas to jest kwas winowy i jest to kwas, który występuje w winogronach czy w winie. Jest to kwas, który działa bardzo fajnie, tak przeciwstarzeniowo. Działa tak właśnie troszeczkę antyoksydacyjnie, działa też wspomagająco właśnie na produkcję kolagenu, czy również wspomaga produkcję kwasu hialuronowego, naszego naturalnego, występującego w skórze. Więc też jest to bardzo ważna funkcja, no ale też działa trochę sebostatycznie, czy antybakteryjnie, więc również skóry trądzikowe, tłuste, problematyczne powinny być tutaj zadowolone. Ponadto rozjaśnia i ma właściwości przeciwpotne. Bardzo często też jest dodawany do takich różnych soli, do na przykład stóp i tym podobne. Ponadto kwas winowy, też tak w ramach ciekawostek warto wspomnieć, że występuje w formie takich kryształów, które są rozpuszczalne w wodzie. Następnie mamy jeszcze kwas shikimowy, o którym wspominałam. Jest to kwas, który znajduje się w anyżu. Co ciekawe, może nie każdy z Was to wiedział. Jest to kwas, który również należy do hydroksykwasów karboksylowych, zaliczany do kwasów owocowych. Jest to kwas, który działa przede wszystkim na skóry problematyczne, na skóry tłuste, trądzikowe, ponieważ ma rewelacyjne działanie takie przeciwzapalne, przeciwbakteryjne, sebostatyczne, co bardzo ważne, czyli hamuje rozwój sebum, nagromadzenie sebum, oczyszcza bardzo ładnie pory, zwęża je delikatnie, więc też jest to bardzo taka ważna funkcja. No i oczywiście jakieś tam delikatne złuszczanie może też wystąpić, ale jest to kwas pomimo całkiem sporej mocy, jednak słabo przenikający do skóry, ma dosyć dużą cząsteczkę, więc on nie powinien też nas podrażnić. No i na koniec zostawiłam taki, jeden z najmocniejszych kwasów, myślę, że troszeczkę w porównaniu do glikolowego, a mianowicie kwas pirogronowy. I jest to kwas, który jest troszkę wyjątkowy, ponieważ jest to inaczej alfa-ketokwas, czyli nie jest to alfa-hydroksykwas, tak jak większość pozostałych. I on się rozpuszcza w tłuszczach, a nie w wodzie, więc tu jest troszeczkę różnica, ale jest zaliczany do kwasów owocowych. Go znajdziemy m.in. w winogronach, ale także w papai czy w jabłkach. Jest to kwas, który działa bardzo mocno. Działa również drażniąco, dosyć agresywnie na skórę, zwłaszcza w tych oczywiście wyższych stężeniach i ma bardzo malutką cząsteczkę, więc to powoduje, że wchłania się do skóry i penetruje ją naprawdę mocno. Więc podobnie jak kwas glikolowy, na pewno nie nadaje się dla skór takich wrażliwych, delikatnych czy naczyniowych, ponieważ działa dosyć agresywnie, ale dzięki temu ma rewelacyjne działanie keratolityczne, czyli te złuszczające, ponadto zmiękcza, wygładza skórę, więc na pewno te szorstkie skóry będą zadowolone i
też działanie ma takie trochę sebostatyczne, antybakteryjne, więc na pewno skóry problematyczne, trądzikowe, no to jest ta grupa, która powinna się zainteresować właśnie kwasem pirogronowym. Oczywiście w mniejszych stężeniach też nawilża, też zmiękcza, tak jak wspomniałam, ale właśnie te działanie sebostatyczne, antybakteryjne, złuszczające, trochę rozjaśniające, nawet bardzo rozjaśniające przy tych mocniejszych stężeniach, no to są takie główne jakby jego właściwości. Jest to kwas, który działa mocno, ale naprawdę jeżeli chcemy się poddać takiej kuracji już mocniejszej, no to warto, myślę, że w niego zainwestować. No i co? I myślę, że to wszystko, jeżeli chodzi o kwasy owocowe. Tak naprawdę wymieniłam te, które używamy w współczesnej kosmetologii, a część z nich znajdziecie w gabinetach o wyższych stężeniach, a część z nich możecie znaleźć często w jakichś takich pilnikach kwasowych właśnie w sklepach czy w drogeriach, gdzie po prostu mamy różne stężenia procentowe i te kwasy mogą być ze sobą połączone, bo oczywiście te kwasy można też ze sobą łączyć. Tak podsumowując, dla jakiej cery, dla jakiego problemu skórnego, jakie kwasy owocowe bym zaleciła, no to na pewno jeżeli chodzi, zaczynając może od tych wrażliwych cer, tych naczyniowych cer, no to naczyniowa cera ma tutaj problem, bo jedyny kwas to tak naprawdę jest kwas cytrynowy, który też uszczelnia te naczynia krwionośne, bym poleciła, jednak inne grupy kwasów są dla cery naczyniowej, o czym też wspomnę w innych filmach, ale w ogóle o cerze naczyniowej film powstał, co robić, czego nie robić, więc tu gdzieś będzie odnośnik. Jeżeli chodzi o cery właśnie takie wrażliwe, delikatne, no to bardziej bym poleciła tutaj kwas migdałowy czy mlekowy o tych mniejszych stężeniach. Jeżeli zaś chodzi o nawilżenie, o skóry takie suche, no to tutaj też mlekowy, migdałowy, glikolowy w niższych stężeniach również, pod warunkiem, że nie jest to cera właśnie wrażliwa. Funkcje anti-aging, czyli cera dojrzała, wymagająca właśnie mocnej stymulacji kolagenu, odnowienia tej skóry, no to na pewno kwas glikolowy. Mlekowy, migdałowy też, ale glikolowy to taka podstawa. Jeżeli potrzebujemy mocnego złuszczenia dodatkowo, mamy skórę grubą, odporną czy problematyczną, no to kwas pirogronowy. Jeżeli mamy problem z przebarwieniami, też kwas pirogronowy, ale też kwas cytrynowy, też kwas jabłkowy bym tutaj poleciła. Jeżeli chodzi w ogóle o to anti-aging, to jeszcze wrócę, kwas winowy też bardzo fajnie działa. No a jeżeli chodzi o skóry problematyczne, skóry tłuste, mieszane, czy w ogóle o skóry trądzikowe, no to na pewno kwas szikimowy, to pierwsze co. Kwas pirogronowy również, jeżeli nie mamy takich stałych, jakichś mocnych stanów zapalnych, to również, ale również kwas migdałowy czy mlekowy, nawet bardziej mlekowy, bo on też działa właśnie troszeczkę tak zwężająco te pory, czy przeciwzapalnie, więc też jak najbardziej możemy ten kwas zastosować. Jeśli borykamy się z przebarwieniami, czy pozapalnymi, czy posłonecznymi, czy jakimiś hormonalnymi, to tak naprawdę większość kwasów owocowych się tutaj sprawdzi, ale tak najbardziej myślę, że kwas glikolowy, a w tych wyższych stężeniach, ponadto kwas jabłkowy, cytrynowy też bardzo fajnie działa w ten sposób, czy kwas migdałowy, również by tutaj się sprawdził. Pirogronowy w wyższych stężeniach też jak najbardziej, bo też mocno może nas tutaj złuszczyć. Więc myślę, że to by było tyle, jeżeli chodzi o kwasy owocowe. Opisałam Wam te podstawowe kwasy owocowe, które stosujemy w kosmetologii obecnie. Myślę, że każdy tutaj naprawdę może znaleźć coś dla siebie, ale oczywiście mamy też inne kwasy, o których będę mówiła już poza kwasami owocowymi w innych filmach i tam być może znajdziecie coś jeszcze bardziej dla siebie. Dajcie mi znać, czy stosowaliście kwasy owocowe, czy stosowaliście w gabinecie kosmetycznym i tam poddaliście się kuracji takiej eksfoliacji kwasami, czy może stosujecie kwasy w swoich kosmetykach na co dzień, czy stosujecie na przykład całe serie, czy stosujecie tylko jakieś takie pilniki kwasowe, czy może w jakichś produktach innych stosujecie kwasy. Dajcie znać, jak one na Was działają, czy jesteście zadowoleni z efektów, no i jakie macie te cery i jaki kwas Wam służy. Jestem bardzo ciekawa. Jeżeli macie oczywiście dodatkowe pytania na temat kwasów owocowych, no to dajcie znać, ja tutaj na dole, oczywiście w komentarzach, ja postaram się na to wszystko odpowiedzieć.
No i co, do zobaczenia w kolejnym filmie. Mam nadzieję, że szybciej niż to było teraz. Teraz troszkę tak wyszło, że nie byłam wcześniej w stanie nagrać takiego dłuższego filmu, ale już do Was powracam, także subskrybujcie kanał, łapki w górę, jeśli Wam się materiał podobał. No i zachęcam do komentowania. Buziaki, pa!